Jest godzina 23:05, dolecieliśmy do Palma de Mallorca. Lecieliśmy około 3 godziny, niespełna 3 godziny chyba lotu. Teraz szybko musimy znaleźć jakiś transport do naszego hotelu w miejscowości Can Pastilla i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Mam nadzieję, że szybko to ogarniemy, tego psika, i dostaniemy się jeszcze na jakiegoś wieczornego drinka, bo tam do 24:00 bodajże jest otwarty bar, także może jeszcze jakiegoś drinka się załapiemy, bo na jedzenie to już raczej nie sposób się załapać o tej porze. Autobus co prawda stoi, ale musimy czekać jeszcze 37 minut, no niestety, bo dopiero za 37 minut odjeżdża, a dojście do autobusu jest bardzo proste. Tutaj jest wyjście główne z lotniska i jak wyjdziecie z lotniska, idziecie kawałek prosto i później tutaj po prawej stronie już jest przystanek po prostu autobusowy. Ten akurat numer, który nas interesuje, to jest A2. Chyba się coś zmieniło jednak, bo widzę, że kierowca już wpuszcza ludzi do środka, także być może ruszymy wcześniej, no nie wiem. Według rozkładu tam wyglądało, że 37 minut trzeba czekać, nie? Jeszcze. Dobra, czyli być może nam się przyfarci i polecimy teraz już. Chyba tak, bo już siadają, to bez sensu by było, żeby pół godziny wcześniej puszczą ludzi do autobusu, nie? Także chyba jest git. Dążymy jeszcze, Mariuszku, na drinka wieczornego. Jeśli teraz odjedzie. Jeśli teraz odjedzie, tak jest. No i kilka minut jazdy, jesteśmy na miejscu, a my lecimy do hotelu Illusion Calma i Spa, nie? Tak, i to mamy jeszcze kilka minut, tu już jest chyba, nie? Ta ulica i się skręca w prawo, podejrzewam. Po sprawnym i szybkim zameldowaniu zostawiliśmy rzeczy w pokojach i śpiesznie udaliśmy się do lobby, żeby zintegrować się przy wieczornym drinku oraz nocnym spacerze po okolicy, by następnego dnia pełni wigoru i wakacyjnej beztroski zacząć naszą przygodę z Majorką. No i jesteśmy w miejscowości Can Pastilla. No i co się rzuca nam w oczy bardzo, że jest bardzo duża plaża. I chyba na takiej dużej plaży to jeszcze nie byliśmy. Plaża jest naprawdę spora. Ogólnie jest picobello, elegancko, palemki są, jest listopad, a mimo tego jest pogoda, jak widzicie, piękna, ładna i no widzę, że ludzie się też kąpią tam, także my też się chyba pokusimy o jakąś tam kąpiel. Temperatury w okolicach 20, może 23 stopni, coś takiego. No i przede wszystkim nie jest tłoczno, jak widzicie. Jest luzik teraz. A zabudowania tutaj wyglądają tak, to podejrzewam, że w głównej mierze są wszystko hotele. Jedyny tutaj minus to to, że słychać samoloty z pobliskiego lotniska, bo tutaj do lotniska jest około, nie wiem, 2-3 kilometrów. Tak więc słychać te samoloty i nawet w hotelu nad ranem już się zaczyna. Ale poza tym na razie wszystko jest na plus. Tutaj jest dalsza część tej plaży. Ona jest naprawdę jest bardzo duża. Michał się już kąpie, nasz kolega tam, a ja chyba wejdę za nim zaraz. Krokodyl Dandy. Teraz to bardziej ździaba Dandy. Tutaj przy promenadzie mamy akwaria z homarami, niestety przeznaczone na pożarcie. Tu mamy takie fajne spa, można sobie usiąść i zamoczyć nogi, a te rybki nam nogi skubią, prawda, i nam tam obrabiają te nóżki. A taka przyjemność spa z rybkami to koszt 5 euro za 20 minut, 8 euro 20 minut plus 5 minut masaż. Michał, co chcesz kupić? Czapeczkę? No. A ja mam chusta. Te czapki. No za duże. Chustacie w góry. Ale masz chustę? No. No to Radek ma chustę, no. Po relaksie na plaży w promieniach listopadowego słońca i kąpieli w zaskakująco ciepłych wodach Morza Śródziemnego postanowiliśmy dość szybko wrócić do hotelu i ustalić plan na kolejne dni.
Niestety, tego dnia z racji przypływu wody morza były wzbogacone w liczne glony i pozostałości morskiej flory, co odrobinę zaburzało przyjemność wodnych uciech. Zwłaszcza, że nie mieliśmy ochoty na owoce morza, a przy okazji pływania nierzadko udało nam się co nieco z tego otwartego bufetu łyknąć. Dlatego na plażę postanowiliśmy wybrać się innym razem. Zaś następnego dnia zaplanowaliśmy zorganizować cudowną wycieczkę zabytkową koleją i zabytkowym tramwajem do miejscowości Sóller i do Port de Sóller, o czym opowiemy Wam w kolejnym filmie o Majorce, który już jest, bądź też wkrótce pojawi się na naszym kanale. Polecamy zobaczyć, bo to naprawdę wyjątkowe miejsce. A teraz już lecimy dalej z tematem Majorki. Podczas pobytu na Majorce, niedaleko stolicy, czyli w okolicach Palmy, podczas złej pogody, o ile się takowa zdarzy, warto odwiedzić tutejsze akwarium czy też oceanarium, do którego kursują m.in. takie oto ciufcie na kołach, tylko trzeba pamiętać, że oceanarium nie jest w samej Palmie, w centrum Palmy, tylko w miejscowości Campastilla. I to jest gdzieś jakieś 10 km od centrum Palmy. Jeżeli chodzi o nas, to jest taka pierwsza wizyta w oceanarium. Nie byliśmy nigdy wcześniej. Zobaczymy, czy te rybki nas przerażą, czy nas nie przerażą. Mnie przerażą. Batki przerażą, bo ona się ogólnie głębi jakieś tam boi i wody się ogólnie boi. Znaczy myje się niekiedy, ale się boi wody. No. Na sucho w piochu, jak Zdarzy krzyczy. się. Niekiedy się okopci jakimś dymem z ogniska. Dymy do rana robimy. Wodę trzeba szanować. W sezonie warto kupić sobie bilety przez internet, ponieważ generują się tutaj bardzo długie kolejki ponoć i trzeba długo stać, zanim się dostanie człowiek do środka. Także warto sobie rozważyć taką opcję zakupu przez internet. Bilet kosztuje 28,50 euro, 18 euro dziecko do 2 lat gratis dziecinka, a Hiszpanie mają taniej 19,5 euro. Dorosła osoba 12,5 euro dziecko. Ale to już zaczyna się robić w co niektórych krajach standardem, że po prostu miejscowi mają taniej. Hola, 2 adults, please. 57, please. Buy card. At 12 o'clock is the cinema with this ticket. Okay, thank you. Bileciki wyglądają tak. No i co właśnie przed chwilą mówiliśmy, w cenie mamy seans filmowy w kinie 3D, który jest dodatkowo płatny, a dzisiaj z racji tego być może, że jesteśmy tutaj poza sezonem, mamy to gratis. Hola. Hola! Speak English, Deutsch, Italian. English. English i Polish. Polish. Ja. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Niech dobry. koleżanka bliżej tutaj, super wieczór. A nie chcemy. Chcesz zdjęcie? Michał chce. Panowie tutaj proponują zdjęcia, które kosztuje ponoć 10 euro. Także no, jak ktoś się chce... Euro. 10 euro za to fotko. No, także jak ktoś chce się skusić na takie zdjęcie, no to może. Nie wiem, czy tu nie jesteśmy świadkami seksu langust, bo jedna wchodzi na drugą, ale nie wiem, czy to jest samiec i samica. Speszona z świadkami poszła se ta langusta. Przy każdym z akwarium jest tutaj jakaś tablica zawsze informacyjna, skąd dane rybki czy też stworzenia wodne pochodzą. Krótki opis tego stworzenia, czyli takie podstawowe ciekawostki na temat tych żyjątek. Obok każdego z akwarium właśnie możemy się pokrótce tak dowiedzieć czegoś ciekawego o tych stworzeniach, które właśnie oglądamy. A tu mamy taki fajny patent w postaci lupy. Można sobie w takim konkretnym zbliżeniu już zobaczyć daną roślinkę czy też daną rybkę. Oceanarium już na wstępie zafascynowało nas swoją
No i brameczki są, żeby wejść do tego kina 3D. Trzeba przez bramki odbić bilet po prostu i tyle. No a teraz idziemy do rekinów. Będzie się działo. Potężne rekiny w akwarium będą nam pływać nad głowami. Tutaj pływie sobie łódka. Fajnie by było, jakby zaczęli karmić te rybki, ale widać, że jak łódka płynie, to pełno rybek jest wokół, nie? To czyli jest to oznaka taka, że one wiedzą, że tam coś im rzucą. Już coś tam rzucili chyba. I tak se polują tu i czekają na jakąś karma. Jeszcze lepiej, jakby zaczęli karmić te rekiny. Fajny jesteś, Toki. No i poszczęściło nam się, ponieważ panowie nurkowie przypłynęli, żeby nakarmić rybki. Zobaczcie, co się dzieje. Tego tam za bardzo nie lubią, widać, bo jest zdecydowanie mniej tam ryb, ale tu jak go otaczają, no coś pięknego. Ale te rekiny jakoś średnio są zainteresowane tym jedzeniem. No patrzcie, jak wcina. A, i zjadł. Rubione zapraszam. I primeiro. Tutaj jak się schodzi na dół, to z innej perspektywy widać to akwarium właśnie tutaj bardziej na płaszczki nacisk jest, bo one się tak po dnie tutaj tego zbiornika pływają. No zobaczcie, teraz fajnie widać rekiny z góry. Ta woda jest mętna, ale teraz jest bardziej mętna, ponieważ karmili te ryby. Tutaj to one zaczęły takie być bardzo aktywne i dlatego tu się tak zrobiło mętnie dość. A tu jest jak głębokie to jest, czy też jak wysokie. Około 9 metrów to ono. 8,5 jest de facto, ale ja widzę, że tam gdzie się kończy 8,5 to jeszcze troszeczkę wody jest tam na górze. A popatrzcie sobie, jak wyglądała szczęka megalodona. Nieźle. Takiego mnie to by nie miło na los. To jest taki selfie point. To sobie zrobi zdjęcie i będzie tam pływać. O, już pływam tam. Tutaj przed dojściem do głównego wyjścia jest jeszcze taki szpilplac dla dzieci, czyli plac zabaw, prawda? Można się tu wybrać z dziećmi. No tu jeszcze za restauracją jest też kilka atrakcji dla dzieci, prawda? Jakiś tam statek, dmuchańce, jakieś też tam ślizgawki dla dzieci. Także sporo tych atrakcji tu jest dla dzieciaków. W tych ogrodach też są takie zbiorniki z rybkami. Coś ala basen. Tam płaszczka jakby się próbuje wydostać z basenu. No. Dobre. No faktycznie ona zlizuje chyba tam jakiś ten gląd z tej szyby. I to smakuje po prostu. No już wyszliśmy z tego oceanarium. I jakie wrażenia, Beatko? No bardzo fajny. Nawet się nie spodziewałam, że będzie tak fajnie. To jest naprawdę atrakcja na 4 godziny. No, na spokojnie trzeba przejść, bo to nie ma sensu się tak śpieszyć, bo tam jest tyle fajnych rzeczy, tyle się można dowiedzieć i też dla dzieci są różne atrakcje, także jeżeli jesteście z dzieciakami, to jak najbardziej. Może to za tanie nie jest, bo 28 euro kosztowało 28,50, ale warto to rozważyć, taką No opcję. w tym mieliśmy też tą opcję 3D. Pewnie byśmy z niej nie skorzystali, gdyby była dodatkowo płatna. No bo ona jest dodatkowo płatna, tylko teraz nie wiem czemu nie jest, no może poza sezonem. Ale dlatego. polecamy. Jest no to fajnie. fajne przeżycie. O Może wielorybkach, taki film z O humbakach. podkładem. Humbakach, no. nie jest długi, ale super są efekty. Tak. Jeżeli nie weźmiecie sobie jakiegoś jedzenia, czy tam będziecie dłużej, zgłodniejecie, jest też tam jakaś restauracja, pewnie jest w cholera drogo, nawet my nie sprawdzali, jak to tam wygląda cenowo. Dało się wyczytać w internetach, że tam jest dość drogo i nawet ludzie pisali, że brali jedną porcję na 2, 3. No
jest to jakaś opcja, zawsze można coś tam rzucić na ruszt, żeby tam ten głód trochę oszukać. Polecamy wam. Polecamy bardzo. Bardzo polecamy, nawet fest bardzo. The next day. Compostela jest miejscówką dość dobrze skomunikowaną tutaj z okolicznymi atrakcjami. Przede wszystkim trzeba dostać się do Palmy, a później już z Palmy w inne rejony, prawda, Majorki, a do Palmy można się tu dostać bardzo łatwo. Naprawdę kursują często, gęsto te autobusy tutaj. Teraz, bo jesteśmy w listopadzie, to jest dużo tutaj lokali pozamykanych, ale widać, że wzdłuż właśnie nabrzeża, idąc tą promenadą, są kafejki, są restauracje, także z tym na pewno tutaj nie ma problemów. Są fajne plaże, można się nawet wykąpać. Pan się kąpie, co prawda w ubraniu, ale tamten drugi pan to już się w ubraniu nie kąpie. Ale dzisiaj widzieliśmy pana, który się kąpał w stroju Adama, w ogóle bez niczego. Także można. Starszego Adama. Tutaj są jakieś lokale, ale te lokale są sporadycznie pootwierane, czyli co jakiś czas jest jakiś lokal otwarty, później jest kilka zamkniętych, później znowu otwarty, no bo nie jesteśmy tutaj w sezonie, no to jest zrozumiałe. No. Liczba turystów nie pozwala na to, żeby wszystkie lokale były otwarte i otwierają się tylko nieliczne. No nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, czy oni się jakoś tam umawiają między sobą, że w tym roku ja się otwieram, w następnym roku ty się otwierasz. Nie mam pojęcia, jak to działa. Na pewno można bardziej odpocząć niż w sezonie, zrelaksować się i nawet się wykąpać. Tylko warto zapoznać się z zasadami przyjętymi na tutejszych plażach. Jedną z nich jest zakaz wprowadzania psów. A teraz idziemy do takich starych bunkrów, które tutaj są niedaleko. W odległości około 1,5 kilometra od centrum Compostela jest taki kompleks byłych jakichś bunkrów, fortyfikacji. Ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje w temacie tych bunkrów. Jest to, jak widzicie, jakoś tam ogrodzone, bo są drewniane barierki, są jakieś tam płotki, są linki, ale nie ma żadnych informacji. To znaczy nie ma żadnych tablic informacyjnych, z których można by się było dowiedzieć coś więcej na temat tego miejsca. Ale jest to pewnie taka ciekawostka dla wszystkich tych, którzy interesują się czymś takim, czyli jakimiś bunkrami, być może też urbexem, bo można gdzieś tutaj sobie wejść, zobaczyć, jak to wygląda w środku. W środku jest dużo śmieci, jak widzicie, i jest graffiti, i brzydkie rysunki też są. Taki fest, brzydkie rysunki z takimi narządami pewnymi męskimi. O, jest tam drabinka nawet, można zejść chyba na dół, tam jeszcze do tego bunkra niżej. Dla ciekawskich taki teren jest na pewno bardzo wielką atrakcją, czy też jakimś tam wyzwaniem i może sobie to ktoś tam obadać. A, no właśnie, bo tutaj jest początek i koniec pasu startowego, dlatego też często startują i lądują tutaj samoloty, co też jest pewną atrakcją, można podziwiać lądujące i startujące samoloty i można sobie też zrobić jakieś fajne zdjęcie z samolotem, ja to zrobię. A jeżeli chodzi o całą miejscowość Compostela, to jest usłana oczywiście hotelami. Teraz w listopadzie te hotele w zdecydowanej większości są pozamykane, są otwarte tylko nieliczne, między innymi ten, w którym jesteśmy. Ale ogólnie to jest taka fajna baza wypadowa, może nie jest tu jakoś specjalnie pięknie, może te krajobrazy są fajne tam, zwłaszcza tu, z tej strony. Ale to nie jest na zasadzie takiej, że jak pojedziemy bardziej na zachód wyspy, to już są góry, są klify i na pewno te porty czy też miejscowości są bardziej urokliwe, a tu jest tak bardziej standardowo miejscowość dla tych wszystkich, którzy chcą zwiedzić Majorkę, zwłaszcza część południowo-zachodnią. Świetne miejsce. Tutaj wzdłuż nabrzeża ciągnie się fajna ścieżka rowerowa, która ciągnie się aż do stolicy, czyli do Palmy w jedną stronę i w drugą stronę, czyli w stronę, jak się nazywa ona? Miejscowości Arsenal. Droga jest równiutka, nie ma jakichś tam zniesień, nie ma jakichś tam utrudnień po drodze, nie ma jakichś tam wyzwań dla takich niedzielnych rowerowiczów, także każdy, kto ogarnia jazdę na rowerze, myślę, że może się pokusić o taki kursik. A tu już można wyprowadzać psy, ale takie psy, które nie szczekają, bo takie, co szczekają, to już nie można. I żeby te psy nie robiły tego, czyli kupy nie robiły. Bo jak będą robić kupa, to nie wolno ich tu prowadzać, ale jakieś rasy chyba nieagresywne.
Bo tutaj jest, widzisz, szczekający jakiś skłami pies. A ten nie bez zębów? No ty nie ma w ogóle paszczy otwartej. Jak mimo zębów i nie szczeko i nie jest agresywny, to możecie wprowadzać, a jak jest agresywny, szczeko i ma zęby, to nie możecie wprowadzać tutaj na tej plaży. A wiesz, jak jest z psami na plaży? No znaczy się z psami jak z psami, ale jest właścicielami psów. Tu też taki obrzympoł idzie, też pies nasro i nic go nie obchodzi, że ten pies nasro. Są tacy, którzy no nie pozwolą, żeby tam gdzieś ten pies narobił, a jak już narobi, to posprzątają, nie? Po tym psie. A są tacy, którzy jakoś nie poczuwają się do tej odpowiedzialności. No co pani? Z czym? No co mi pani sra tu nim pod moim oknem? To przecież tylko pies tylko. To co, że pies? To ma mniej gówniane gówno od człowieka? Ja tam nie mówię nic przeciwko zwierzętom, absolutnie. Wreszcie bardzo zwierzęta lubimy, ale nie lubimy co niektórych właścicieli tych zwierząt, bo nie ogarniają tematu i chyba nie powinni mieć tych zwierząt, bo nie wiedzą, z czym wiąże się odpowiedzialność za te zwierzęta. Miejsce przy bunkrach to idealne miejsce na podziwianie zachodów słońca, ponieważ nic tu nie przysłania widoku na chowające się za taflą morza słońce. Wracamy już teraz do hotelu i przy tej okazji nieco wam o nim opowiem. Hotel zlokalizowany jest w centrum Can Pastilla w odległości około 400 metrów od morza. W hotelu znajdziemy niewielki basen zewnętrzny dla dorosłych, niestety bez podgrzewanej wody, i mały dla dzieci. Jest też tak zwane centrum spa z basenem wewnętrznym, z jacuzzi, z sauną suchą i mokrą i z siłownią. Wszystko to dostępne jest w cenie pobytu. Jedzenie w opcji all inclusive było całkiem spoko. Najsłabszym punktem były typowo angielskie śniadania. Co prawda wybór był spory, jednak bardzo powtarzalny, zaś obiady i kolacje już na pełnym wypasie. Smacznie, dobrze doprawione, a na szczególną uwagę zasługiwał duży wybór ryb, co nas akurat bardzo cieszyło. Czasem wpadały na bufet również inne owoce morza, takie jak m.in. ośmiornice, krewetki czy mule, co już nas mniej cieszyło. Ale jeśli ktoś lubi, no to ma. Był też spory wybór dań mięsnych, coś dla wegetarian, owoce i mnóstwo słodyczy, czyli ichniejsze ciasteczka oraz desery, w rodzaju tak zwanej szpajzy, czy też pyszne budynie. Docenić też trzeba wszelkie napoje ciepłe i zimne, również wina, i to całkiem dobrej jakości, którymi można było się raczyć wprost z nalewaka. Jeżeli chodzi o bar i obsługę, to i tu nasze odczucia były bardzo pozytywne. Napoje wyskokowe i nie tylko były więcej niż w przyzwoitej jakości, nalewane w ilości, jakiej sobie klient życzył. Obsługa była bardzo miła i co istotne, część obsługi w jakimś stopniu potrafiła komunikować się w języku polskim. Wieczorami każdego dnia coś się działo. A po występach grała muzyka do 23. I każdy, kto miał ochotę na podrygi przy tej muzyce, mógł to rzecz jasna zrobić. Bar zaś zamykano o 24. W hotelu, co ważne, działały windy, były też odpłatne fotele do masażu i bilard. Pokoje standardowo hotelowe z telewizorem i lodówką. Sprzątane codziennie, jednak jakość owego sprzątania pozostawiała wiele do życzenia. I to by było na tyle w temacie hotelu. Zaś sama miejscowość Can Pastilla nie jest miejscem, które przyciąga urokiem wąskich uliczek, bogatą historią zabytkowych budynków czy klimatem tawern starego hiszpańskiego miasta.
To raczej miejsce ukierunkowane na hotelowego turystę, oferujące wspaniałe i duże plaże, ładne deptaki, wypożyczalnie samochodów, skuterów i rowerów oraz całą infrastrukturę potrzebną do beztroskiego wakacyjnego wypoczynku. Jest to też miejsce dość dobrze skomunikowane ze stolicą wyspy, co czyni go dobrą bazą wypadową do zwiedzania Majorki. Minusem, a paradoksalnie również plusem, jest bliskość lotniska, do którego dotrzemy autobusem za około 5 euro, ponieważ stawki na lotnisko są wyższe niż w inne rejony wyspy, lub taksówką wprost spod hotelu, z czego skorzystaliśmy za około 15-20 euro, co przy większej liczbie pasażerów wychodzi taniej niż transport autobusem. Ale niestety podczas pobytu musimy pogodzić się z dźwiękiem startujących i lądujących samolotów, choć nie jest to bardzo uciążliwe i można do tego przywyknąć. Naszym zdaniem Camp Pastilla to świetne miejsce na okołotygodniowy wypoczynek. Oczywiście mamy świadomość tego, że latem zapewne więcej się tam dzieje, co może być dla kogoś argumentem do dłuższego pobytu, co jest dla nas zrozumiałe. A teraz już życzymy wszystkiego dobrego i udanych podróży. Zachęcamy też do wspierania aktywności i subskrypcji naszego kanału. Polecamy również inne nasze filmy o Majorce, które już są na kanale albo wkrótce się pojawią. A tymczasem do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś. To są jakieś pozostałości po ufortyfikowaniach, ja? To są jakieś pozostałości po ufortyfikowaniach.